Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na mój chów Bergman Challenge. Gramy tutaj tylko za gotówkę i gramy od zera. To co tutaj mamy to mamy z pracy własnych rąk. Dobra, zapraszam wszystkich na początek poprzedniej serii, gdzie zaczynałem od zera. Teraz już troszeczkę mamy więcej. Aczkolwiek nie mamy póki co cały czas żadnego gospodarstwa. I to jest pierwszy cel, kupić pierwsze gospodarstwo. Słuchajcie moi mili, pracujemy tutaj w tej chwili na to, żeby przetwarzać kamień wapienny w wapno. Robimy takie woreczki. Każdy taki woreczek w tej chwili kosztuje 1800, zdaje się. Mnie pamięć nie myli, więc z takich woreczków... A ile wapno kosztuje w ogóle? Takich woreczków musimy troszeczkę wyprodukować. A zobaczmy z ciekawości, ile kosztuje wapno. Materiały eksploatacyjne wapno 450 i to jest 2000 litrów. No ciekawe, bo jak ja go sprzedaję... Właśnie. Jak ja go sprzedaję tam w skupie, to kosztuje dużo więcej. No ale to musi się jakoś przecież mi opłacać tak naprawdę. Dlatego to kosztuje więcej. Dobrze, słuchajcie, tutaj troszkę wapna przywiozłem, ale wydaje mi się, że muszę zmienić technikę i technologię, bo przewóz wapna, zbieranie wapna tym ojej, tą ładowarką to jest troszeczkę to jest troszeczkę męczące. Tak, pokażę wam o co mi chodzi. Tutaj mamy już dużo tego rozbitego. Dużo też tego, zobaczcie, kamienia wapiennego leży na ziemi. Więc chyba spróbuję zrobić to, o czym z wami rozmawiałem wcześniej. Czyli po prostu kupię taśmociąg i będziemy to taśmociągiem zbierać. No zobaczmy. No zobaczcie, więcej ugniatam niż kurczę zbieram. Teraz nawet wysypuję. No. Nie zbiera się to tak jakbym chciał. Tutaj faktycznie ta gleba się troszkę ugniata pode mną. Ciężko jest to dobrze pozbierać. Dobra, mamy 2000 litrów. Nie możemy to robić w ten sposób, owszem, ale wydaje mi się, że jest to dosyć nieporęczny sposób, aczkolwiek taki dosyć naturalny. Słuchajcie, dobra, ale ja jestem przekonany o tym, że ja potrzebuję tutaj też drugiego taśmociągu, takiego jak tam jest, bo tamtego nie chcę ruszać, tak? Troszkę to jest... Chociaż, ja wiem... Tutaj możemy mieć 8000, a silos mieści 70 000, to możemy dużo. Nie, dobra, ruszymy. Miałem zamiar nie kupować, ale jednak kupimy, bo tutaj ciężko ten taśmociąg ustawić, nie? Żeby... ile tego mamy w tych zbiornikach teraz? Żeby... Ciężko go ustawić, żeby tutaj ta workownica dobrze pracowała. No właśnie, i teraz też nie działa to dobrze. Przesuniemy trochę. O, i teraz jest. Dobra, rozpocznij. Tu się jeden worek zrobi. Tak, już chyba wapno całe przesypałem.
Zaraz zobaczymy. Tak, w taśmociągu nic nie ma. Workownica ma ile tego wapna? 2,5 tysiąca, to jeszcze jeden worek mogłaby wyprodukować, jakbym ten zabrał, nie? Ale dobra, my zrobimy tak, że przejedziemy i będziemy produkować. Kurczę, nie wycofam się stąd. To jest na maksa. Jedziemy. Dobra. Być może tak na raty jakoś wyjadę. No nie jest manewrowanie. O kurczę. Manewrowanie tym nie należy do przyjemnych zadań. No i się zakatapiczkałem. Spróbujmy coś zmienić. No dobrze, kochani, to tutaj kierownica skręcona trochę mi utrudniała manewrowanie tym taśmociągiem. Jednak muszę uważać, jak kierownicę zostawiam. Ustawiłem już taśmociąg z powrotem i będziemy sypali do niego urobek. Tylko będziemy to robili troszeczkę inaczej niż do tej pory. Niekoniecznie tym urządzeniem. To urządzenie się napracowało, się przydało. Pięknie. Kamień zasypany. Więc wrócimy sobie teraz z tą łopatą. Postawimy ją tam obok tej rozbijarki do kruszywa. Do kamienia, obok tego młota. O, tu jeszcze mamy taczkę do wysypania. Więc to staniemy tu. Hop. Dobra, na razie plan jest taki, żeby tutaj tym zostać. Teraz jeszcze szybciutko do taczki. Wow. Ależ pod górkę ją zatoczyłem, wiecie co? Aż to nieprawdopodobne, żebym z takim ciężkim kamolem na taką górkę się wdrapał. To dałem radę, nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, wysypiemy taczkę i będziemy realizowali plan B, bo zbieranie tego kruszywa naprawdę jest troszeczkę kłopotliwe. Z taczki powinno się to dać tutaj wsypać bez problemu. Hop. Taczka całkiem fajnie tutaj działa. Może zróbmy tak, taczkę zostawmy, weźmy w rączki. Ja szybciej biegam z taczką, więc pozwolę sobie ją tu zaparkować. Dobrze, słuchajcie, przeniesiemy się szybciutko do gdzie? Tu na pastwisko. Gdzieś tu. Sprzedaj, zresetuj. Sprzedaj. Kurczę, nie można tego odwiedzić po prostu? Odwiedź. Tak jest, bo co będziemy robić? Ja tutaj już odczepiłem sobie tego tura. Mam platformę. Tą platformę będę chciał teraz zmodyfikować. Aha, ale nie w tę stronę. Więc trzeba sobie wziąć tu. Tak może być. Zapiąć pas. Skrzyneczkę i my sobie tą platformę zmodyfikujemy. Bo jak się pewnie domyślacie, będziemy nią wozić kamień wapienny, to kruszywo. Więc jedziemy szybciutko.
To zamkniemy. Hop. Ok, dojechaliśmy, więc ustawimy sobie tutaj skrzyneczkę. Rozepniemy pasy, ustawimy skrzyneczkę. Hop. O. I zrobimy pewne modyfikacje w tym traktorku. Pierwsza sprawa to go naprawimy. Już troszeczkę przepracował, bo widzę, że tutaj prawie 8 godzin, 8 miesięcy. Ale przede wszystkim naprawimy tą platformę i ją też zmodyfikujemy. Będzie to nadstawka skrzyni 5,6 metra, podłoga drewniana, nie ma znaczenia, może być. Modyfikuj. O je. Skrzynia. A, to ja miałem tylko platformę. O je, nadstawka skrzyni i to już kosztuje. Czy chcę kupić? Kurczę, chcę. Kurczę, chcę i zrobię jeszcze zaraz jedną inwestycję. O, taką właśnie, że to podłączymy. Słuchajcie, a druga inwestycja będzie polegała na tym, że tu postaramy się dostawę ze sklepów uruchomić i chcemy jednak kupić system pasów, ten podstawowy za 5000, bo tak jak mówię, płacimy gotówką za wszystko. Chyba że coś testuję. Ale tutaj nie będę testował, bo wiem, że ten lizardowy pas działa znakomicie. Zresetuję od razu to miejsce. Zobaczę jeszcze, o, koszt dostawy 128 zapłaciłem. Zobaczę jeszcze, czy może jakieś fajne są zlecenia. Coś nowego. No nie widzę jakiegoś super lukratywnego kontraktu, więc będziemy inaczej pracować. Dobra, i na dzień dobry ja bym ustawił się... O. Ja bym się ustawił w tą stronę i pozbierał wszystko, co jest tutaj. Dobra. Włączmy. No zbiera. Dobrze jest. No i teraz ten oto traktor. I co my tu będziemy z nim robić? Zaraz zobaczycie. Są dwie opcje, bardzo proste obie. Opcja numer 1. Ładujemy tutaj na ten kosz, na ten kosz, w sensie na tą przyczepkę i ładujemy tam. A nadmiar zostawiamy tutaj z lewej strony i w ten sposób ja chcę tę kopalnię, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, wyczyścić, czyli wyeksploatować. No dobra, jakoś się tam sypie, nie powiem, że jest to idealna wysokość tej burty, ale trigger złapał. No dobra, to tutaj mamy chyba wszystko z tego wniosek. Ale moglibyśmy to zaciągnąć. No to znowu będzie podjazd. Hop. No nie, no tak być nie może. O mój pomidorze. Dobrze, taki rym. Dobra. Dobra, myślę, że tutaj będzie całkiem nieźle, jak to stanie.
Dobra, sypiemy. No by było idealnie, jakby to było ciut jeszcze wyższe, nie? Ale wydaje mi się, że tutaj tego podnośnika to nie jestem w stanie podnieść. On ma bardzo fajne parametry, bo on zbiera ten kamień z bardzo dużego obszaru. Więc pod tym kątem jest to idealna maszynka. Wydaje mi się, że ponieważ nie używam na razie tamtego, to mogę Wam troszeczkę dać więcej głosu tych maszyn, głośność pojazdów. Zróbmy tak. Dobra, zapalmy silnik. No i coś słychać. Mamy 5,6. No, jedziesz. Jeszcze pytanie, jakie ja tu mam koła. Może mógłbym coś w tych kołach poprawić, żeby one były szersze. No chociaż może szkoda pieniędzy. Już i tak wydałem bardzo dużo na tą fabrykę. Tutaj wapna praktycznie. Nie wiem nawet, czy mi się uda wszystko odzyskać, no ale miejmy nadzieję, że tak. No dobra, to wysypujemy. No, jaki miły taśmociąg, wszystko łyknął. Ciekawe, ile jest taśmociągu. Hmm. 3120 litrów. Nie wiem, ale on musi mieć jakąś ograniczoną pojemność przecież. Tak myślę. Także macie tutaj dwie techniki zbierania kamieni, która Wam bardziej pasuje, to możecie sobie swobodnie, myślę, wykorzystywać. Tutaj ten kamień nie ładuje się zbyt szybko również, tak, ale jakość zbierania jest znakomita. Po prostu. Nie wiem, zobaczcie, jak tam ta kubka znika. Ona łapie z takiego dużego obszaru, przynajmniej do tyłu. O, się skończyło. No to co? Posuniemy się dalej. Dobra. No okej. Co, już znowu nic? On chyba do tyłu tak doskonale łapie, muszę przyznać. Dobra. Ale zobaczcie, niezłe kolejne tutaj żłobiemy. Rzeźbimy. Dobra, i teraz trzeba by znowu taśmociąg przestawić. On do przodu jedzie tak, do tyłu jedzie, albo tu jest przód, kto wie. Ja mam znowu kierownicę skręconą i trudno mi nim manewrować. Powiem tak, no często się właśnie na to łapie. O, może teraz będzie mi łatwiej. Dobra, tak zostawmy. Jednak te ciut niższe burty byłyby lepsze. Dobra. Z tym zatrzymaniem się jest problem, bo teraz jak doję do tyłu, to nie wiem dlaczego jedzie mi do przodu cały czas. Dobra, jest max. To może nie jest idealna maszyna do pracy w kamieniołomie, no ale lepszej chyba nie mam.
W zasadzie tylko jej przejazd mnie tutaj kosztował. No i te burty. No ale wydaje mi się, że taka paka kiedyś mi się i tak by przydała, więc musiałbym kiedyś za nią zapłacić. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się tu jeszcze wrzucić. To wrzucę ostatni ten do tego Meridiana. No właśnie, bo już tutaj Meridian się zapchał. Ciekaw jestem, przy jakiej wartości on się zapchał, aż zobaczę. No, on tu 5000 litrów widzę może przechować. Jest zapchany w związku z tym. Tu mamy 8000 na maksa. Ok, no to teraz słuchajcie. Taśmociąg w zasadzie mogę... No nie, niech on pracuje, bo on jest pełny. Chciałem powiedzieć, że mogę wyłączyć, ale nie. Ale to kruszywo mogę tutaj pod ten wysypać. Myślę, że to nie jest zły pomysł, żebyśmy je tutaj zmagazynowali. No i hop. Dobra, pozwólcie, że ja trochę pozbieram tego tutaj kruszywa. Widzimy się za chwilkę. Słuchajcie, moi kochani, taką mamy górkę wapna. Nie wiem, ile tutaj jest. Gdzieś widziałem takiego moda, który potrafi to oszacować, ale całkiem fajna górka. Nie tyle wapna, co kamienia wapiennego do przeróbki. Jeszcze mamy na taśmociągu 4000. Tutaj jest wapno 5700 wyprodukowane. Tutaj mamy 2500. No, z tego jesteśmy w stanie wyprodukować jeszcze jeden worek, czyli będą w sumie 4 worki. No i te worki teoretycznie moglibyśmy pojechać sprzedać. Zaraz zobaczmy, czy ja ten worek tutaj będę w stanie odebrać. Myślę, że będę w stanie. Nie tak szybko. O. A, bo jestem za daleko. Dobra, ale jedziemy tutaj. Hop. Wycofamy poworek, bo on bokiem tutaj łapie. Od razu 2 worki mamy, a na pewno moglibyśmy zrobić trzeci. No to chyba źle tu wyjechałem. Bardzo fatalnie. Nie popatrzyłem, jak to tutaj wszystko wygląda. Dobra, zaraz naprawimy swój błąd właśnie w ten sposób. Mamy 2 worki i 2 to w sumie 4 worki. Moglibyśmy je rozładować albo z nimi pojechać. Jak to jest ten rozładunek? Shift i K. No co jest? Co się stało? Dlaczego ja mam jeszcze jeden worek?
No, powiem wam szczerze, że jestem zdumiony, co tu się wydarzyło. Dlaczego ja mam tam jeszcze jeden worek? Pozwólcie, że spróbujemy sprawdzić. No tak, ale on się nie chciał rozładować. Dziwna sprawa. Dobra, ustawmy je tu. To była super siła. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Kultywatorowanie na 65. Więc uruchomimy to zaraz. Ok, kochani, ja myślę, że my przejedziemy się jeszcze. Zrobimy ze 2 kursy. I w sumie to nie wiem, czym się będziemy zajmowali. Zerkniemy do sadu. Zerkniemy do krówek, bo tak naprawdę... Tak naprawdę, żeby stąd zabrać to całe wapno, to trzeba jeszcze chwilkę popracować. Na pewno. Ojej, ojej, tam daleko aż zbieram. No tam, słuchajcie, zobaczcie, jak topnieją te górki kamieni. No i się skończyło, tak? Ciekawe, nie mam włączonego silnika, zobaczcie, a cofam. Zobaczcie, o co tu chodzi. Dobra, zobaczmy, dlaczego to nie pracuje. No niby pracuje. Delikatny, delikatny. Prr. No i teraz jeszcze. Nic nie łapie tutaj. Ale tutaj już coś łapie. O, może tutaj do końca się załaduje, nie? Dobra, nie, to przestawimy to troszeczkę. Spróbujmy z tej strony coś złapać. No i myślę, że będziemy mogli znowu trochę potłuc z tych skał. Hop, 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 hop. No, no, no. W sumie to nie wiem, dlaczego to się przestało zbierać. Trochę jestem zaskoczony. Włączmy. Wyłączmy. Przestawmy. Tak chwaliłem ten też mociąg, a teraz nie wiem, ale on przestał zbierać z jakiegoś tytułu. No nie do końca. Coś tam czasem łapie. Jezu, jakie to kolejne są w tym wapnie. No dobra, to mamy maksa. Ach, nie tak chciałem. A tu jest druga brama wjazdowa, słuchajcie, na ten teren. Ciekawostka taka. Czekajcie, jak tu jest druga brama, to ona tutaj wyjeżdża. Aha. Tutaj i mogę tędy przejechać. No, ciekawe. Ale to nic nie zmienia, bo tutaj nie mam żadnego przejazdu. Po prostu brama jest i tyle.
Dobra. Tniemy. Ja myślę, że czas by było te worki sprzedać i zobaczyć, jakie pieniądze dostaniemy. Wydaje mi się, że to jest 1800 za worek. I nic więcej nie dostaniemy. Dobra, spróbujmy wysypać. No i pięknie. Więc ja preferuję taki oto styl pracy, jeśli chodzi o to wapno, że nazbieram sobie tutaj jedną albo dwie hałdy. Tak naprawdę zobaczcie, tutaj całkiem sporą ilość żeśmy tego wapna już zebrali z części kopalni. Możemy tu jeszcze trochę potłuc. Teraz pojechać i potłuc. No i tak naprawdę wyeksploatuję tą kopalnię, no bo tyle zainwestowałem w różne narzędzia, że aż by było wiem tak, troszkę śmiesznie, gdybym tego nie wykorzystał, nie? Bo pieniążków poszło sporo w taśmociągi, w tą maszynę. Co prawda, jakbym teraz ją sprzedał, to troszkę odzyskam, no ale nie. Ale przy okazji sprawdzimy, czy na tym wapnie zrobię jakieś kokosy z ciekawości czystej żywej. Część skał rozbijam i w zasadzie nic z tego nie ma. Dobra, spróbujmy tu. No ładnie. No dobra, to przejedźmy tu. Tylko znowu sobie jakiejś krzywdy nie zrobił. No cudownie. Dobra. Powiem wam, że ta robota nawet jest troszkę taka hipnotyzująca, wiecie, z tymi skałkami. Może śmiesznie zabrzmi, ale całkiem przyjemnie się te skałki rozbija. I tym taśmociągiem się bardzo fajnie ładuje. Co prawda ta burta jest ciut za wysoka do niego, ale to nie jest jakaś strasznie taka niemożliwa sprawa. On zbiera z bardzo daleka, zresztą to już powtarzałem chyba. Także no całkiem ok. Duży kamol będzie chyba. No. No dobra, to spróbujmy tutaj. Dojadę w tamtą stronę. No, od razu drugi. No to spróbujmy od razu ten drugi.
No i teraz stało się to, co nie powinno się stać, bo widzieliście, jak podskoczyłem. No i nie mogę się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. To jest dziwne, że tak utkłem. No, zobaczmy, coś to zmieni. Do przodu nie, do tyłu nie. Pokręcimy kierownicą. No nic z tego. Podnieść też się nie mogę, po prostu jakby mnie przyspawało tutaj. Dobra, no to nic mi innego nie zostaje, jak troszeczkę sobie pomóc, albo pchnąć się drugim traktorkiem. Aśmy trochę sobie pomogli. Troszkę się już bałem. Może ja tędy spróbuję przejechać. No ciekawe, że część z tych kamieni jest pusta. Człowiek się napracuje. Zobaczcie, guzik z tego jest, nie? Guzik z pętelką. No tutaj coś się pojawiło. Podejrzewam, że ta kopalnia ma ograniczone jakieś te zasoby. Tu moglibyśmy jeszcze coś rozpęknąć. Okej. Gdzieś tutaj skała została. Naprawdę nie mogę. Takie cudowne gąsienice. Dobra. Normalnie jak to wygląda. Taki taran jakiś, nie wiem jak to nazwać. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze. No praktycznie dzisiaj będę chyba cały dzień robił tą kopalnię, cały miesiąc. Dobra, może na razie wystarczy. Przyjedziemy tutaj to pozbierać i może wysypiemy. Okej. Jaka cisza, słuchajcie, jednak tamta maszyna jest strasznie głośna. W porównaniu z pozostałymi to naprawdę. Tutaj się ciężko jeździ. A ja już w międzyczasie poza nagraniem w przerwie może tak zmieniłem tutaj ogumienie na szerokie opony. A i tak jeździ się tak powiedzmy jak widać. Ale taśmociąg jest tutaj naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. No i nie powiem, no relatywnie szybko to ładuje.
Zobaczcie, jaki zasięg ma zbierania. To tyło ma bardzo dużo. Nie wiem, jak to tam taka łezka musi być. Myślałem, że on dookoła będzie zbierał. Ale on głównie tak jakby gruszkowato łapie chyba do tyłu. Takie odnoszę wrażenie. Gruszkowato mam na myśli, że taki obszar, jakbyście po prostu gruszkę za nim położyli. Ogonkiem do taśmociągu. A tutaj jest ciężka charuwa, słuchajcie, żeby tutaj coś zarobić. Jeśli się faktycznie te big bagi tak będą ciężko produkować i w sumie, znaczy big bagi potem się będą relatywnie szybko produkować. Jeśli tam uzbieram 70 000 litrów, no to będę mógł 35 big bagów z tego zrobić, nie? Między Bogiem a prawdą to całkiem sporo. 35 big bagów upraszczając po 2000 to jest 70 000, ale wydaje mi się, że to będzie raptem koło może 55. Nie chce się wysypywać. O dobra, wysypał. No i tak, słuchajcie, przędziemy. Myślę, że chyba powinienem jednak zmienić tą kopalnię. No, coraz mniej tutaj tego wapna w tej kopalni. Ale jednak chyba czymś innym się zająć, bo to troszkę za monotonnie jest. Tak myślę. To będzie ostatni transport. No właśnie. No dobra, cofnijmy i ustawmy to jednak troszeczkę samodzielnie. Na którą stronę? Dobra, spróbujmy tu. To tą małą kubkę zlikwidujemy chyba. Dobra, no i teraz mógłbym to odwrócić i iść w tamtą stronę. To by nie było takie... A nie, w tą stronę się odwraca. Nie było takie złe. No właśnie, gdybyśmy to... To kółko jakoś tak... O, właśnie, kółko się skręca, a taśmociąg nie jedzie, nie? Tak jakbym sobie tego życzył, ok. Na tych wertepach manewrowanie po prostu nie jest proste. Nawet duże koła mają problemy. No, zmieszczę się tu. Niepotrzebnie trochę go zabrałem, ale nie wiem, jak się teraz od niego odczepić. O, właśnie. Dobra, niech się załaduje. Tak jak mówiłem, to będzie ostatnia i pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje w naszych pozostałych włościach. A w międzyczasie trochę to się może więcej wapna wyprodukuje, to dorzucimy tam do kruszarki. O, i to jest to, słuchajcie, wyłączony ten, a ja dawałem do tyłu, a traktor jedzie do przodu. Ja tego nie rozumiem, o co chodzi. Że te maszyny, jakby to powiedzieć, no nie słuchają się moich pedałów od kierownicy. Nawet jeżdżą wyłączone, o dziwo. I to w przeciwnym kierunku niż pedał by wskazywał. Bo to był pedał do cofania albo hamowania. No a traktor pojechał do przodu, nie? O, taka ciekawostka. No dobra, zostawmy to tak tutaj w takim razie. Tutaj na pewno mamy teraz wszystkiego na full, bo też mamy 5000 litrów w tym taśmociągu.
Tu mamy 8 na maksa i 7700 wyprodukowane. Dobra, słuchajcie, to weźmiemy te dwa Big Bagi i je sobie sprzedamy. Tak myślę, bo już dlaczegoś by nie. Załadujmy je. I pojedziemy może do pszczółek i pojedziemy trochę innych dóbr sprzedać, chociaż no może najpierw załadujmy te Big Bagi i się zastanowimy, czy my na pewno chcemy to sprzedawać. Wszystko, co mamy na przykład w ogródku. Dobra, mamy dwa duże Big Bagi, więcej się nam nie zmieści. No, 4000 litrów wapna, to całkiem sporo. Więc pojedziemy na dzień dobry je sprzedać. Z tego co pamiętam, teraz żebym dobrze skręcił. Poczekajcie. Tu chyba w prawo powinienem jechać, tak myślę. Dojadę do drogi asfaltowej. Tak, i tą dróżką pojedziemy kawałek. Tak, i na wprost jest ślepa droga, dobrze pamiętam? Tak, droga bez wyjazdu, stoją znaki. Jezu, ta furgonetka, słuchajcie, z tymi dwoma workami, ona praktycznie w ogóle nie hamuje. Jak się rozpędzę, to nie jestem w stanie zahamować. No tutaj ta bezwładność mnie zaskoczyła, bo całkiem dobrze działa. Taka ciekawostka bym powiedział. To chyba tu powinienem skręcić, tak myślę. Dobra. No. Nie spodziewałem się, że będę robił kokosy na tym wapnie, ale może troszeczkę się odkujemy. Zobaczymy. Tym bardziej, że... A dobrze, bo to tutaj się wjeżdża. No, hamulec praktycznie nie działa. Jak go wciskam, bardzo ciężko zahamować. No i popatrzmy, co się teraz wydarzy. 3700 plus 3900 to prawie 4000 za dwa worki. 2000 za worek wychodzi, tak? No, 2000 za worek to całkiem fajna cena jest w sumie. Także tych worków trochę naprodukujemy i być może, że coś zarobimy. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, gdzie my teraz chcemy pojechać? Pytanie, czy ja chcę pojechać, czy najpierw po prostu teleportuję się przez tą mapę. O proszę, pracownik a nie odpoczywa. No cudownie, praca wykonana. Praca wykonana, to zobaczmy. Ukończone, odbierz. Już żeśmy ładnie zarobili. Mamy znowu kultywatorowanie, nawożenie. Orka na jakichś dwóch polach malutkich. Pytanie, czy jakbym tutaj coś zaorał na tym malutkich polach, to czy by coś innego się nie zwolniło. Tutaj w tych plonach to fasolka zielona. To tak jak mówiłem, chyba nie będę raczej zbierał na razie. I zrobię tak, że się faktycznie teleportuję. Teleportuję się do pszczółek oczywiście. Zobaczmy, jak tam bzyki się czują. Co tam u bzyków słychać? Czy miodek się tutaj już wygenerował? No proszę. A ja tego nie włączyłem? Miód wirowany. Plastry puste 13. I 13. A litr z każdego plastra jest. O proszę. No jak zwykle teraz problem z tym przelewaniem.
Tak, to tu łapie. No dobra. To nie taki duży, jak się okazało, problem, bo złapało. Teraz tak, tu są puste i... O, tu. Puste, tu też są puste. To ja poproszę tu najpierw. Czy ja mam tych plastrów ile? 15 sztuk pustych, dobra. Puste plastry. A tu są jakie? Też są puste. Dobra, tylko te można wziąć na samochód, gdzieś przewieźć. Teraz, czy ja tutaj coś jeszcze wyjmę? Chyba nie, bo tutaj już nie było więcej. Kurcze były. Teraz już nic nie ma. Ale tu się jeszcze coś zmieści, jeśli chodzi o plastry. To wiaderko z wodą to już, znaczy z wodą, na miodek to już wylałem. Tu można by pełne plastry włożyć, tylko czy są takowe? No zobaczmy. Brak aktywnej produkcji? Coś takiego. To już we wrześniu pszczoły nie operują? Jak to jest? Ul nieczynny jesienią. A to już mamy po ulu, po pszczołach jesień. Jesień i pozamiatane. No dobra. To co mamy, to mamy. To jeszcze można by się zastanowić, czy... Kurczę, dlaczego to tak słabo się złapało? O. Troszkę żeśmy obrócili, to lepiej teraz leży. Ile ja mam tego miodu? Niezbyt dużo chyba. O ile dobrze widzę, to mam od 4 razy 3, 12 razy 6, 48 litrów. No to szału nie robi. Zarobię na tym niezbyt dużo, ale z ciekawości zobaczę ile. 74 litry, no to tutaj jakieś takie pieniądze, o których nawet się dyskutować nie chce. Między Bogiem a prawdą. No ale to nic. Ten ma miód wirowany, to dwa mi jeszcze zrobi. Jak go uruchomię, a ten tutaj już teoretycznie nic nie ma. Chociaż optycznie wygląda, jakoby miał. Dobra, to pszczółki mamy z głowy. Zobaczmy jeszcze na ogrodzie. Będzie taka sama sytuacja. W sadzie, nie tyle na ogrodzie, co w sadzie jabłkowym. Ule tutaj chyba już nic nie produkują. Tak, ul nieczynny jesienią. I wszystkie mają na full plastry. 15, no dobra. A to jest pusty. No dobra. A to jest też pusty. Niech se leży. Zobaczmy teraz mus jabłkowy. Co tutaj się dzieje? No warto to otworzyć i dorzucić. Dobra, teraz zamknąć. Halo. I kolejna skrzyneczka musu. Ta skrzyneczka ile ma tutaj? Mam w ręku i nie wiem. 50 litrów. Ach, to tutaj też nie ma szału, jeśli chodzi o ilość. No to nic. Mam nadzieję tylko, że to dobrze kosztuje.
Dobrze, moi kochani, co jeszcze? Co jeszcze? Myślę, że niedługo będziemy kończyli tą naszą rozgrywkę. Wiemy już. A sprawdźmy jeszcze zwierzęta. Woda jest. Pokarm ok. Krówki. Pasza mieszana TMR. Krówki nic nie mają. Mają wodę, nie mają paszy. Spróbujmy tam się teleportować do tych naszych krówek. O tu. I trzeba chyba zrobić... Aha, ale nie ma mojego samochodzika. Ale jest traktor. No, trzeba wody dolać, przywieźć. Jak również. Pytanie za 7 punktów, dlaczego ona twierdzi, że nie ma... Tam widziałem w paśniku coś jest. Żeby nie powiedzieć, że całkiem sporo. Dlaczego tego nie mogę wylać? A, bo ja nie mam wody. Już wiem, dlaczego nie mogę wylać. Dobra, to zrobimy najazd i jedziemy po wodę. Oj, 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 oj. Panie kierowco traktora, jak pan jedziesz? O kurczę, bardzo fatalnie. Zobaczmy z takiej perspektywy. No z takiej to wydaje mi się, żebym to lepiej zrobił. Tak myślę. Dobra, leci woda. Leci tryska do naszego baniaczka. No. Myk, myk, myk. No pięknie, 4200. Nie wiem, dlaczego się pokrywka nie zamyka. No nie chce się zamknąć, to nie, łachy bez. Chyba, że teraz? Nie, no nie wiem, co się stało. O! W ciągniku się otwiera. Cudownie. A teraz? No nie wiem, pokrywka mi się popsuła, no ale to jest woda dla krów, więc nie będę płakał, że pokrywka mi nie działa. Nie przesadzajmy. Spróbujmy tak podjechać, bo to będzie chyba lepiej. O, ja wiem, czy lepiej. Piękne błocko mamy. Dobra. Trochę wylejemy. Dobra, to teraz zobaczmy, co z tym naszym, z tą naszą paszą. Bo ta przyczepa tutaj ma całkiem niezłą zawartość. Paśnik też w zasadzie bym powiedział, że jest pełny. Więc o co chodzi? No właśnie, dużo nie dosypałem. Między Bogiem a prawdą. Czekajcie, zobaczymy to w innym oglądzie. Tu wysiadłem, tu chcę podejść. Nie no, pokarm jest full, łąka jest, woda jest. Dobra, następne Boże Stworzenie to będzie szkocka rasa wyżynna. Tam nie mam sprzętu, trzeba jakieś bele wrzucić. Bo sprzęt wozi kamienie póki co.
Ale wydaje mi się, że one jeszcze powinny przetrwać. Tutaj jest analogiczna sytuacja, bo traktor jest gdzie indziej. Tylko, a wody one nie potrzebują, bo są przy rzece. Dobra, zobaczmy z ciekawości jeszcze, jak tam produkcje różne. Przepraszam, ale jeszcze przeziębiony jestem i troszkę mnie kaszel męczy. Produkcje to będą tu. Jabłuszka się produkują, bo mają wodę. Aha, grządki jeszcze miałem posprzedawać. Grządki jeszcze miałem posprzedawać. Stacja pakowania wiśni. Ma troszeczkę wiśni. No i jest trochę też gnojówki do przywiezienia, ale póki co na razie nie będę woził tej gnojowicy. Tu byśmy zamknęli. Czy ja to mleko chcę wziąć? Mogę wziąć, bo chcę zobaczyć. Aha, tutaj mnie niestety łapie trigger od bramy. 150 litrów, no to sporo całkiem. Chcę zobaczyć, coś tu się wyprodukowało, ale nie. No mleka mamy dużo, praktycznie 7000 litrów, to będzie się dużo produkowało. Czy ja tu mogę coś więcej z tego mleka puścić tak naprawdę? Zobaczmy, ser żółty, przechowywanie. Produkuje się. Mleko w butelkach, przechowywanie, produkuje się. Ale jakoś tak słabo się produkuje. Masło z mleka się produkuje. No i więcej z tego mleka nie zrobię. Reszta to już... Tu jeszcze cukier by się przydał, to by była czekolada do produkcji, ale nie mamy. Reszta to już trudno. Dobra, słuchajcie. Sprzedaż, czyli jednak wrócę do samochodu. Tutaj widzę, że taśmociąg co jakiś czas podrzuca, nie? Wrócę do samochodu, ale do tego i pojedziemy do ogrodu działkowego. Ale czy będziemy sprzedawać, to nie wiem. Słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj żeście się już chyba sporo napatrzyli, jak pracujemy w kopalni tego kamienia wapnianego, który potem jest w kruszarce przerabiany na wapno. I na pewno jeszcze zobaczycie, jak będę produkował to wapno z tego kamienia wapiennego, bo nie po to go tyle nazbierałem, żeby teraz potem nic z niego nie produkować. No, mam zamrożonych troszkę pieniędzy w związku z tym w działkach. Jak Wam pokazywałem ostatnio, w ostatnim albo przedostatnim filmie, to trudno było sprzedać te tereny. Ale ja myślę, że znajdę jakiś sposób w przyszłości, żeby je sprzedać, jak już będą mi niepotrzebne. I z pieniążków zarobionych właśnie kupić którąś z farm. Są dwie farmy, ta podstawowa, na której wszyscy grają, no i ta druga, na której rzadko kogo widzę. Słuchajcie, na dzisiaj to chciałbym chyba już zakończyć, bo już dosyć jest późno i już jestem troszkę zmęczony. A chciałbym grać tę grę po prostu do końca świata, jeden dzień dłużej, jak to mówią. Ale chyba nie. Dobra, słuchajcie, no to na razie tyle. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Cześć, zdrówko.